Here's the letters from the Hungarian Rovazírás, Enki and Enlil, yeah? To są dwie litery, Enki i Enlil, które pochodzą z tego starowęgierskiego alfabetu. It seems that family really gets around. I jak widzimy, ta rodzina, tak jakby znaków, symboli, naprawdę jest powszechna. If we take the Sumerian names for that family, jeżeli weźmiemy i zbadamy sumeryjskie nazwy pochodzące z tej rodziny, the father's Anu, ojciec Anu, you have two sons, Enki and Enlil, dwóch synów, Enki i Merk, tak? and then you have Thoth, Hermes. I Thoth i Hermes. And that same family has different names in every religion. I tutaj mamy odpowiedniki w innych religiach, które są też, jest ten ojciec, to jest pierwsza kolumna, druga to jest syn i czwarta to jest drugi syn. Here you have the Egyptian name Ha. W egipskiej mamy odpowiednik syna. In Greek, Enki is called Poseidon. W greckiej mitologii to Enki ma nazwę Poseidon. In Babylon he's called Ea or Zoroaster. W Babilonie było to Ea, to był ten syn. Zoroaster. In Africa he's called Kilimanjaro. Yeah? W afrykańskiej mitologii jest to Kilimandżaro, Kiliman. The Christians, well, he didn't make the public relations budget. He was called Lucifer. Tak, w chrześcijaństwie nie zbyt dobrze się udało wypromować się i dostał imię Lucyfer. Ba or Bo, the origin of our word Bohim. Yeah? I mamy też słowo Ba lub Bo, i z którego pochodzi słowo Bohema. In Norse he was called Loki. Na północy, tak? To było imię Loki. In Australia the Aboriginals call it the two brothers Fish God and Snake God. I w aborygeńskiej kulturze są to właśnie ten Bóg, rybi Bóg i wężowy Bóg. So it seems that this one family really got around. Także jak możemy zobaczyć, ta jedna rodzina naprawdę była bardzo popularna na świecie. And Valerie would tell you they changed names more often than I change socks. I możecie mi wierzyć, że oni zmieniali imiona częściej niż on zmienia skarpetki. So what's the moral to the moral? I mean the moral to the story. Więc jaki jest morał tej całej historyjki? Yes. In other words, why is it useful to tell the story of the ancient dragon ancestors? Po co tak naprawdę, jaki jest cel i jaki jest pożytek z mówienia o tej historii tego rodu smoczego, tych naszych przodków? Remember, they were looking for a heart of gold and they were growing old. Pamiętajcie te słowa piosenki, że szukali tego złotego serca i starzeli się. Clearly, their DNA began to decay. Najprawdopodobniej, oczywistym jest, że ich DNA zaczęło się niszczyć, zaczął się proces degradacji DNA. They lost immortality. Stracili swoją nieśmiertelność. In fact, they forgot how to die. Tak naprawdę zapomnieli, jak to jest umierać. You know how you can tell if you forgot how to die? Wiecie, jak można spostrzec, że ktoś zapomniał, jak się umiera? If you forgot how to lucid dream. Jeżeli ktoś stracił umiejętność świadomego śnienia, to jest właśnie ten taki wyznacznik. If you can dream clearly, you have a pretty good chance of taking memory through death. Jeżeli umiemy śnić świadomie, i pamiętać te sny, jest duża szansa, że będziemy mogli przetransferować nasze wspomnienia przez ten próg śmierci. So, we need to ask ourselves, how did they screw up? How did they lose it? Musimy teraz zadać sobie pytanie, w jaki sposób co oni schrzanili, w jaki sposób, co zrobili źle, gdzie zrobili zły krok. See if this sounds familiar now. Zastanów się, czy to nie brzmi jakoś podobnie, jakoś znajomo. They started living in metal structures. Zaczęli mieszkać w metalowych strukturach. They started using mechanical replication, cloning, instead of passion. Zamiast pasję zastąpili technologią i mechanicznym klonowaniem, czy klonowaniem przy pomocy technologii i mechaniki. They lost genetic diversity. Zgubili gdzieś tą różnorodność genetyczną. Monoculture is a sin against fractality.
Monokultura, czyli takie używanie jednego genu, jednego rodzaju danego organizmu jest grzechem w obliczu fraktalności, przeciwko fraktalności. That's why your wheat and corn makes you angry and stupid, because the DNA is angry and stupid from monoculture. Dlatego jedzenie naszych różnego rodzaju zbóż, czy zbóż wszelkiego rodzaju, które są uprawiane z jednego tego rodzaju, to monokulturowe, z jednego tego rodzaju tego zboża, nie ma tam różnorodności genetycznej, sprawia, że my jesteśmy rozzłoszczeni i źli, ponieważ to DNA jest tak naprawdę rozzłoszczone i złe. So if we make the same mistakes they did, we will also be the fallen ones, yes? Więc jeśli podążymy w ich ślady i popełnimy te same błędy, które oni popełnili, no my będziemy wtedy tymi upadłymi. In short, it's simple. They lost passion. W skrócie można to określić jednym zdaniem. Zgubili pasję. When was the last time you told your kids, go and follow your bliss? Kiedy był ostatni raz, kiedy myśmy powiedzieli swoim dzieciom, podążaj za swoim tym uczuciem błogości? Actually, that is the turning point in the Orion Wars, in the history of the dragons. That's the turning point. To był właśnie taki sam moment, jaki my teraz przeżywamy w historii tych smoków, gdzie oni zagubili tą pasję, tak jak my jesteśmy teraz. The most important political decision you will ever make is when you decide to actually do what it takes to have bliss experience. Yeah? Jedyną taką polityczną, to nazywa decyzję, jaką możemy w tym momencie odpowiednio podjąć, to jest ta decyzja, kiedy zdecydujemy się na podążanie za swoim tym uczuciem ekstazy. Your DNA catches fire. Wtedy nasze DNA właśnie rozpala się żywym ogniem. Did you know that human bliss is the final form of education? Czy wiedzieliście, że ten stan, ten błogostan ludzki jest taką końcową formą edukacji? Because when you attract living charge, that's the form that all biologic information takes. Ponieważ jeżeli przyciągamy do siebie ten elektryczny ładunek, to jest właśnie to, kiedy ta cała biologiczna energia do nas i informacja do nas przychodzi. So first we had books, then we had university, then we had the internet, and now we have bliss. Na początku mieliśmy książki, potem mieliśmy uniwersytety, teraz mamy internet, a w końcu ostatecznie będziemy mieli błogostan, ekstazę. So, after a short break here, we're going to take a pause for about 5 or 10. W tym momencie zrobimy sobie małą przerwę. After the pause, we're going to do two things. Po przerwie zrobimy dwie rzeczy. Jeszcze chwileczkę. We're going to talk about the science and hygiene of bliss. Yeah? Porozmawiamy o nauce i takiej higienie tej uczucia ekstazy. And we're going to finish talking about the science of fractality and self-organization. Yeah? I skończymy rozmowę o tej nauce kryjącej się za fraktalnością i tym samoorganizującymi się strukturami. And thank you. Thank you. See you. Dziękuję. Do zobaczenia. Oto zdjęcie, które zostało, jest to skan typowej profesjonalnej mapy, która obejmuje południowo-zachodnią Polskę. Oczywiście mapa ma wiele arkuszy obejmującą całą Polskę, inne kraje i tak dalej. Ta mapa pokazuje jedną prostą rzecz, a mianowicie jaki jest rozkład pól magnetyczny na tym terenie, którym widać, a więc południowo-zachodnia Polska. Jak każda mapa posiada legendę, kolor niezwykle czerwony, wręcz brązowy oznacza najsilniejsze, największe natężenie pola magnetycznego. Kolor taki, jak tutaj widzicie, wręcz dosłownie zieleń, taka ciemna zieleń. Nie, ale ja to zaraz chcę powiedzieć, natomiast ja to zawsze mówię, natomiast kolor zielony, wręcz taki ciemnozielony, to jest oczywiście najniższy poziom pola magnetycznego. I teraz jak to znacie, co na tej mapie widzicie nadzwyczajnego? No widzicie jakieś dziwną anomalię, oto tylko w jednym miejscu mamy przyklejone do siebie, dosłownie przyklejone do siebie dwa kolory. Jeden oznacza bardzo silne pole magnetyczne, a drugi oznacza bardzo słabe. Jak zapyta, to jest absolutna anomalia. Zobaczcie wszędzie, gdzie indziej na tych połaciach nie ma nic podobnego. A zobaczcie tak sobie spokojnie, uczciwie, a cóż to za obszar
tu zaznaczone w kolorach, potężnego gradientu, uskoku bym powiedział. Cóż to za obszar jest? A oto jest obszar, zobaczcie, to jest Wałbrzych, tutaj jest, prawda, dzisiaj Dzierżoniów i tak dalej. To generalnie dotyczy masywu Ślęży. I nawet Sobótka tutaj jest, bo ja z bliska gorzej widzę teraz. Czyli co? Anomalia dotyczy całego masywu Ślęży. W jaki sposób tego typu anomalie mogą wpływać na, po pierwsze, człowieka, na ludzi, którzy żyją, na inne procesy życia? O to właśnie chciałem zapytać naszego gościa Dana Wintera, a wam przy okazji powiedzieć, że jesteście pod tym względem w nadzwyczajnym miejscu. Dziękuję. We note that the red is magnetic, what you'd call positive, and the green is magnetic negative. Jak wiemy, czerwony kolor pokazuje to znaczy pozytywne naładowanie magnetyczne, natomiast zielony negatywne. And so we have a considerable lens effect here. Mamy tutaj swoisty efekt soczewkowy. That, you know, in geobiology, if you live over what's called a blind spring, which is where the magnetism comes up versus go down. It's called a blind spring. Geobiology. W geobiologii mówimy o takim jakby ślepym źródle, które oznacza miejsce, w którym energia magnetyczna, czy to naładowanie magnetyczne wystrzeliwuje w górę. You can think of magnetic plus and minus as centripetal or centrifugal. I możemy postrzegać ten plus i minus magnetyczny jako tą siłę dośrodkową. Which might be the real physics of yin and yang. Która może tak naprawdę przedstawiać takie naukowe podejście do tego konceptu yin i yang. So, if you sleep on a place where the magnetism is centripetal, you're pushed down into the earth, yes? Jeżeli śpimy czy mieszkamy w miejscu, w którym znajduje się to centrum tej siły dośrodkowej magnetycznej, to tak jakby jesteśmy wciągani wewnątrz Ziemi. Whereas if you sleep on a place where the magnetism is coming up, natomiast jeżeli mieszkamy, czy jesteśmy w miejscu, w którym ta siła magnetyczna wychodzi z Ziemi, wychodzi w górę, it's hard to sleep there. Bardzo ciężko jest tam zasnąć tak naprawdę. And actually you'll find that the trees branch very low. I możemy zaobserwować, że drzewa wyrastają im gałęzie na bardzo niskim pułapie. So where the magnetism is diverging versus converging, czyli porównując te dwa miejsca, jedne, w którym ta siła magnetyczna wychodzi, a drugie, w którym wchodzi, this would be positive magnetics, which would be projective. Czyli to czerwone to jest to, gdzie te centra, gdzie ona wychodzi z Ziemi. Whereas this is electronegative, which is centripetal and receptive. I to drugie jest to miejsce, gdzie jest to takie dośrodkowe, gdzie ta energia jest tak jakby zasysana do Ziemi. You could use the metaphor of male versus female also. To można też użyć takiego porównania, jak te czerwone to byłby samiec, czy ta siła męska, natomiast zielone, czy ten niebieski to taka kobieca siła. But this extreme magnetic difference here, ale ta różnica, ten wielki styk takich przeciwnych energii, which would be a source of natural bioplasma, natural power source. Jest w tym momencie takim naturalnym źródłem tej bioplazmy. And so the stories about this mountain being a pyramid shape. I ta kwestia kształtu tej góry, który jest taki podobny do piramidy, would be probably true that the ancient ones used the magnetic flux density as a source of power. Może łączy się z tym, że ci starożytni wykorzystywali siłę tą magnetyczną tej góry, korzystali z tego, że tutaj znajdują się takie siły magnetyczne.